Siemka, ja jestem Adacho i kiedy w 2019 roku zaczynałem serię rankingów na tym kanale, zaczynałem od tematów powiedzmy najbardziej klikalnych, takich jak sagi, fuzje i antagoniści, chociaż muszę przyznać, że mimo tego, że ranking antagonistów pojawił się po rankingach ketchupów i smaków lejsów, to nadal jest to ranking nieaktualny, niekompletny i niektórzy z Was mogliby powiedzieć, że jestem mistrzem recyklingu. Ja bym mimo wszystko powiedział, że w tym przypadku jest to próba naprawienia czegoś, co zostało zrobione po prostu po łebkach. Bo w tamtym filmie brałem pod uwagę tylko głównych antagonistów i to tylko z klasycznego Dragon Balla Z i Dragon Balla Super. Nic o Dragon Ballu GT, nic o filmach kinowych, nic o specjalach i nic o antagonistach pomocniczych. Dzisiaj, a w zasadzie wczoraj, usiadłem sobie i stwierdziłem, że pora do takiego ważnego tematu, jakim są antagoniści w Dragon Ballu, podejść na poważnie. Więc wypisałem wszystkich tych, których mogłem spamiętać, od początku Dragon Balla klasycznego, przez Dragon Balla Z, Dragon Balla Super, Dragon Balla Daima, Dragon Balla GT i filmy kinowe i specjale. Wyszczególniłem 4 kategorie: wygląd, charakter, fabuła i motywy. Co mam na myśli przez te 4 słowa, zaraz Wam wytłumaczę. I w skali 5-punktowej, biorąc pod uwagę też połówki, tak jak robiłem to w przypadku tego rankingu, ulepszonego rankingu transformacji, wyszczególniłem z prawie 50 pozycji 10 najlepszych i 10 najgorszych. Dzisiaj zaczynamy od tych najgorszych. Prawdę mówiąc, mógłbym zrobić Wam jeden wielki film, w którym opowiadam o wszystkich bodajże 47 pozycjach, od tej najgorszej do tej najlepszej, ale środek tej stawki jest, powiedzmy, tak nieistotny i tak nudny, bo starałem się naprawdę bardzo rzetelnie podejść do każdej jednej oceny, ale stwierdziłem, że zajmę się tymi najlepszymi i najgorszymi, więc dzisiaj od najgorszych zaczynamy. I o większości tych postaci milion razy już wspominałem na kanale, nie o wszystkich postaciach, ale o większości, więc nie chcę też jakoś bardzo głęboko Wam tłumaczyć swojego zdania, ale oczywiście powiem Wam, dlaczego taka ocena, a nie inna, odnośnie tych 4 kategorii: wygląd, sam design postaci, to w jaki sposób ona się prezentuje, czy jest ona atrakcyjna dla oka, czy w pewnym sensie też ma ciekawe umiejętności, bo to też jest kwestia, powiedzmy, wizualna. Jeśli chodzi o charakter, czy postać da się lubić. Wiadomo, że są antagoniści, których nie da się lubić, nie da się im kibicować też ze względu na ich paskudny charakter, ale są postacie, które mimo tego, że są po przeciwnej stronie do naszych protagonistów, to są postaciami, którymi można się jakkolwiek zafascynować. Za fabułę punkty przyznawałem, jeśli wytłumaczenie fabularne pochodzenia danej postaci albo uargumentowania tego, dlaczego ta dana postać pojawiła się w ogóle w historii, jest dla mnie sprawne, jest dla mnie ciekawe, jest ambitne, czy w ogóle ono jest. Jeśli chodzi o motywy, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o antagonistów. W Dragon Ballu nie ma bardzo złożonych antagonistów, jeśli chodzi o ich motywy, ale co ta postać chciała osiągnąć? Czy to było ambitne? Czy to było złożone? Czy to było ciekawe przede wszystkim? Czy tutaj chodziło tylko o zemstę? Czy może o to, żeby panować nad światem, czyli najbardziej oklepane rzeczy? I za te 4 kategorie wystawiałem punkty. Czasami suma punktów była taka sama w przypadku kilku postaci i tak właśnie jest w przypadku miejsca 10, 9 i 8, ale wtedy już sam powiedzmy układałem te miejsca ex aequo, żeby tutaj w ogóle nie było ex aequo, tylko żeby każdy miał swoją lokatę. Zaczynamy od miejsca, powiedzmy, 10, czyli tej 10 najbardziej niechlubnej. Na miejscu pierwszym będzie ten najgorszy moim zdaniem antagonista, albo grupa antagonistów. Na miejscu 10 znajduje się Babidi i Dabura. Połączyłem ich, mimo tego, że Dabura tak naprawdę był przybocznym Babidiego, można powiedzieć, był jego wojownikiem, był jego żołnierzem, został przejęty. Dabura sam z siebie jest postacią, powiedzmy, która oryginalnie jest niezależną, natomiast w przypadku Majin Buu Sagi był on, powiedzmy, że jednym z przybocznych Babidiego, tak samo jak Jakon, Pui, Yamu czy Spopowicz, ale biorąc pod uwagę, że ci wymienieni przeze mnie wojownicy byli raczej takim mięsem armatnim, a Dabura i Babidi to był raczej taki zespół, który od samego początku do prawie samego końca, bo Dabura umarł wcześniej, występował jako jedna drużyna, postanowiłem ich tutaj zawrzeć razem. Jeśli chodzi o wygląd, daję 2,5 punktu. Można powiedzieć, że tutaj wyciągnąłem średnią, bo Babidiemu dałbym 1, Daburze 4, więc 5 na 2 to jest 2,5. Na temat Babidiego i jego pomarszczonej moszny kilka razy się już wypowiadałem, więc myślę, że będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. W przypadku tutaj pozostałych kategorii daję 3 dwójki, bo tak jak charakter samego Dabury, można powiedzieć, że był on typowym charakterem antagonisty, który czuje się pewny siebie, ale nie do końca oferuje coś więcej, nie do końca kładzie jakieś
bardziej ambitne karty na stół, tak w przypadku Babidiego ta pewność siebie była zbytnio niepodparta umiejętnościami i też wyglądem, więc ten charakter był w przypadku Babidiego bardziej irytujący. Jeśli chodzi o fabułę i motywy, ich motywem było to, żeby obudzić Majin Buu i w sumie rządzić światem, nie? Za pomocą Majin Buu. Nie jest to zbytnio wygórowany cel, a jeśli chodzi o fabułę, to tutaj nieco gorzej to oceniam też ze względu na to, że jeśli mielibyśmy się trzymać tej pierwotnej wersji historii, kiedy to BBD stworzył Buu, a potem kiedy BBD zmarł, to jego syn Babidi, jakiś czas temu mówiłem w filmie z 10 mało znanymi faktami, że BBD tak naprawdę to nie jest ojciec Babidiego, przynajmniej nie jest do końca ojcem Babidiego, tylko Babidi jest reinkarnacją, jest klonem BBD'ego, w którym BBD się tak naprawdę odrodził w pewnym sensie i te jego umiejętności magiczne przeszły na niego. Mimo wszystko nie podoba mi się też to zamieszanie tyczące się tego wywiadu Toriyamy, mangi, w której Shin mówi jedno, Dragon Ball Daima, w którym się okazuje, że jednak jest jeszcze trzecia opcja, więc generalnie fabularnie jest to słabo wytłumaczone. 8,5 punktu za całość, idziemy dalej. Na miejscu 9 znajduje się Hachiyak. Za wygląd daję mu 2, bo jest on moim zdaniem przekombinowany. Nie wygląda on imponująco, ten wielki kryształ na czole sprawia, że to wygląda tak, jakbyśmy po prostu w generatorze postaci kliknęli guzik random. Trochę tak to wygląda, sorry. Jeśli chodzi o charakter, to tak naprawdę tutaj nie ma co za bardzo oceniać, bo jest to postać, która była prawie że bezmózgim olbrzymem. To nie było tak, że on był totalnie bezmózgi, jak na przykład Cell Max, ale był on praktycznie bezmózgim olbrzymem, z którym raczej się nie dało porozmawiać, więc tutaj charakter to nawet nie jest coś, co wypadałoby jakkolwiek oceniać. Jeśli chodzi o fabułę, fabuła ogólnie byłaby już w miarę okej, gdyby nie jeden motyw, bo generalnie Hachiyak wziął się z tego, że był to projekt, był to komputer tworzony przez doktora Raichiego w trakcie, kiedy jeszcze Cufulianie żyli na planecie Plant, tylko że Saiyanie, wypychając coraz bardziej Cufulian, sprawili, że Raichi nie był w stanie dokończyć tych badań i wysłał tego Hachiyaka w kosmos. Do tego momentu byłoby to spoko, dlatego za motyw daję 3, bo mamy tutaj motyw zemsty, który jest bardzo, bardzo oklepany, ale jest w pewnym sensie zrozumiały, ok? Mamy zrozumiały motyw zemsty. I starałem się być bardzo konsekwentny, żeby nie było tak, że w przypadku postaci, których za bardzo nie lubię, albo w ogóle nie podoba mi się ich wygląd, za ten sam motyw daję mniej, niż w przypadku postaci, które mają dokładnie ten sam motyw, zemstę, ale po prostu są na przykład ciekawsze fabularnie, albo wyglądają fajniej. Starałem się tutaj być bardzo konsekwentny, dlatego Hachiyakowi daję 3 punkty za motyw, ale to, że on potem się z tego komputera stworzył z takiego giganta, który, no nie podoba mi się, to po prostu jest to przekombinowane, dlatego daję 2. Ale okej, idziemy dalej, miejsce 8. Na miejscu 8 znajduje się Jiren, który też ma 8,5 punktów w sumie. Za wygląd daję mu 1,5, ze względu na to, że jest to postać, która jest szablonem dopiero na antagonistę. To jest postać, która ma jeden z najbardziej leniwych designów w ogóle w historii Dragon Balla i myślę, że tutaj też jest to spowodowane tym, że Jiren jest stworzony przez Toriyamę, natomiast dlaczego on wygląda jak szablon, na który dopiero mamy nakładać jakieś cechy charakterystyczne? Może nie aż tak bardzo jak Spoic, czyli ten fanowski villain autorstwa Yang Jijiego w Dragon Ball AF, bo tam to już w ogóle był po prostu manekin, na którym nie było żadnych cech charakterystycznych, ale Jiren wygląda przeraźliwie nudno i w pewnym sensie myślałem, że może jest to kwestia tego, że jeśli Jiren jest głównym przeciwnikiem w turnieju mocy, to może ma on prosty design, żeby animatorom było go łatwiej animować, bo jak przypomnimy sobie Cella i te kropki, te centki na ciele Cella, no to był największy koszmar animatorów w tamtym czasie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że technologia nie była tak rozwinięta jak teraz i te centki było trzeba rysować ręcznie w większości, więc Jiren, przepraszam, ale wygląd jest absolutnie do wyrzucenia, ale pół punktu daję tutaj za to, że ma umięśnienie i też jakoś tak swoją posturą, swoją muskulaturą trochę nadrabia to, że z twarzy jest, jak to mój brat mówił, niepodobny do nikogo. Charakter mimo wszystko daje 3,5 i to być może będzie dla Was kontrowersyjna ocena, że tak wysoko, bo Jiren miał bardzo taki, na początku można powiedzieć, nudny charakter, ale ja jestem w stanie docenić 2 rzeczy w przypadku jego charakteru. Pierwszą rzeczą jest to, że jego stoicki charakter i jego wycofanie się budowało też tę postać. I to jest to, o czym już mówiłem dosłownie w 2018 roku. Tak, Jiren jest nudny, wygląda bardzo brzydko, ale pod kątem przedstawienia jego siły
To jest naprawdę dobrze, fajnie przedstawiona, nie mówię, że napisana, ale przedstawiona postać. W anime to dobrze wyglądało. I tutaj właśnie podpinam to pod charakter. Drugą rzeczą jest to, że znając historię Jirena, swoją drogą za fabułę daję 1,5, bo ta historia Jirena to jest jeszcze nudniejsze niż próba przejęcia świata. Naprawdę, to jest jeszcze nudniejsze. I fakt, że tak ważna postać w sadze dostała tak żałosne backstory, no to też tutaj dodaje, powiedzmy odejmuje w zasadzie, a nie dodaje punktów. Dodaje ujemne punkty, że tak powiem. Ale fakt, że Jiren na początku był wycofany, a potem z każdym kolejnym odcinkiem pod koniec turnieju mocy coraz bardziej się otwierał i poznawaliśmy tę jego słabą stronę, brak umiejętności współpracy, to jest też coś, co zaliczam tutaj właśnie w stosunku do charakteru. No i końcówka, kiedy wyciągnął wnioski i jakby uśmiechnął się, godząc się ze swoją porażką. Za to plus. Motywy są dość słabe. Motywy, no, chciał wskrzeszyć swojego mistrza, żeby dostać od niego klepanie po plecach. To nawet Vegeta się z tego śmiał w mandze, że o, chcesz wskrzesić swojego mistrza, żeby ci powiedział, jakim byłeś dobrym chłopcem? No, sorry, to nie jest motyw, który ja jestem w stanie szanować, więc idziemy dalej, to jest miejsce 8. Na miejscu 7 znajduje się wspomniany już przeze mnie Cell Max. Jak widzicie, powoli schodzimy z punktacją. Tutaj suma punktów to 8. Wygląd to 2. Ogólnie kolorystycznie czerwony i zielony trochę się z tym obyłem. Na początku nie do końca mi się to podobało. Trochę się z tym obyłem. Mimo wszystko to jest jedyna chyba rzecz, którą jestem w stanie pozytywną powiedzieć na temat Cella. Może jeszcze to, że miał ciekawe ataki. I te lasery, to też z jego ciała było bardzo ciekawe. Natomiast mimo tego, że to są plusy, to olbrzymim minusem jest to, że to jest recykling starego designu Cella i mimo tego, że jak sami widzicie, fabularnie to ma sens, bo Hedo tworzył Cella Maxa na bazie notatek doktora Jiro, właśnie tego oryginalnego Cella, to ma sens, ale przepraszam, wygląd gościa jest fatalny, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wygląda jak najgorsza pod względem wizualnym wersja Cella. Nawet nie wygląda jak pierwsza, nie wygląda jak perfekcyjny, wygląda jak ten głupkowaty Cell w półperfekcyjnej formie i fakt, że on jest faktycznie głupkowaty, za co daję mu tutaj 1 punkt za charakter i 1 punkt za motyw, bo co było jego motywem? Niszczyć wszystko, bo nie ma mózgu? Okej, mówię, fabularnie jest to wytłumaczone, bo nie jest dokończony, bazuje na notatkach Cella. Fajnie, że jest wprowadzony tutaj wątek nawiązujący do przeszłości. Uważam, że motyw fabularny samego powstania takiego potwora jest dobry. Ale Cell nie ma żadnego charakteru. Motywy w ogóle nie istnieją, jest bezmózgą bestią. No i wygląd też pozostawia trochę do życzenia. Jest trochę to karykatura Dragon Balla, więc za to daję niestety tylko 8 punktów. Ale idziemy dalej. Kolejna postać, która dostaje ode mnie 8 punktów i mimo tego, że liczba punktów jest taka sama, no to Chilled moim zdaniem jest antagonistą gorszym. I tutaj już powiedzmy sam zadecydowałem, że Cell Max będzie wyżej w tym rankingu, że będzie nieco lepszy niż Chilled pomimo tej samej ilości punktów, chociażby właśnie ze względu na to, że Cell Max ma lepszą fabułę. No fabuła jest czymś, co tutaj tę postać wrzuca wyżej niż Chilled. Chilled jest postacią, która wygląda komicznie. Ja wiem, że to jest postać zaprojektowana przez Toriyamę. No i dlaczego on narysował mu jakieś kurwa ogrodniczki? No naprawdę, bądźmy poważni. Chilled jest parodią Freezy. Freeza ma swoje wady, ale w przypadku Freezy, te jego wady, to bym powiedział, że to są unikatowe cechy charakteru, które sprawiają, że postać nie jest, powiedzmy, krystalicznie perfekcyjna. Nie, że jest krystalicznie dobra, tylko że ma swoje cechy, które sprawiają, że można bardziej się z taką postacią, można bardziej ją zrozumieć. Tak jak na przykład Vegeta jest postacią, która ma swoje wady, że jest naburmuszony, że wiecie, ta jego chęć rywalizacji albo niechęć scalania się z Goku, to jest coś, co może drażnić, ale to jest jego cecha charakteru, którą ta postać ma, przez co ona jest bardziej pełna, trochę bardziej trójwymiarowa. W przypadku Chilleda jego wady nie zostały wyrównane przez zalety, tak bym powiedział. Więc wygląd, przepraszam, ale te ogrodniczki, kombinacja kolorów fioletowy i pomarańczowy w ogóle mi się nie podoba, więc daję tutaj 1,5 punktu. Gdyby ta postać miała coś więcej do zaoferowania, to ten jego irytujący charakter byłby nieco bardziej zrozumiały. Ale w przypadku Chilleda 2,5 punktu za charakter to jest coś, co jest trochę wypadkową tego, że ta postać nie ma podstaw do tego, żeby zachowywać się w ten sposób. Fabuła. Gość był przodkiem Freezy i był takim kosmicznym piratem i podbijał sobie planety. Ogólnie
Jest to trochę kopia Frizy. W pewnym sensie ma to sens, no bo jeśli jest to przodek Frizy, to wiadomo, że ta rasa w ten sposób, powiedzmy, się utrzymywała przez te lata. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest to trochę kopia historii, w takim sensie, że Chil'd chronologicznie jest wcześniej, ale postać jego sama, biorąc pod uwagę, powiedzmy, nasz świat, powstała później, nie do końca mi się to podoba. Po prostu uważam, że można byłoby dodać tutaj coś ciekawszego. Motywy też dość proste. Rządzić kosmosem, rządzić wszechświatem, bla bla bla. Stare znaliśmy. Idziemy dalej. Na miejscu 5 od końca, czyli 5 najgorszym antagonistą, moim zdaniem jest Marszałek Czerwony, czyli Red Ribbon. Tak on się nazywa. Niestety za wygląd daje 2 punkty. Gość nie przypomina kogoś, z kim mielibyśmy się jakkolwiek liczyć. Ja wiem, nie chcę tutaj jakby wieszać na nim psów ze względu na to, że jest niski. Sam nie jestem najwyższy. Mam 1,75 m. Często jest tak, że jak na jakichś konwentach się widzimy, to mówicie mi, wydawałeś się wyższy, albo twoja głowa w kamerze wygląda gorzej niż na żywo. Chociaż to jest akurat miłe. Jak mówicie, że na kamerze wyglądam jak Friza w trzeciej formie, a na żywo nie jest to aż tak złe. Może po prostu boicie się powiedzieć mi to w twarz. Ja nie mam z tym żadnego problemu, nie mam kompleksów, ani odnośnie kształtu mojej głowy, ani odnośnie mojego wzrostu. Natomiast Marszałek Czerwony, no, jest niższy niż Messi i to już coś mówi. W ramach ciekawostki powiem wam, że trochę się zagalopowałem i tworząc grafiki do tego filmu stworzyłem też miejsce 11 w przypadku tego rankingu i jest to Hedo plus Magenta. Mogę wam tutaj tę planszę pokazać, ale nie załapała się ona do tego rankingu. Nie będę wam tutaj tego mówił, bo to jest jakby taki dodatek. Jak kiedyś będziecie chcieli, to może wam zrobię film tyczący się środka tej listy, bo każda postać, tak jak mówiłem, każdy antagonista albo grupa została przeze mnie szczegółowo oceniona. Natomiast wracając do czerwonego, wygląd 2 no jest rudym karłem. Jest rudym karłem. Charakter 1,5, bo jest zbyt wyszczekany jak na kogoś takiego i nie ma tutaj żadnych podstaw do tego, żeby on był takim wyszczekanym człowiekiem, bo nie ma żadnych supermocy, wysługuje się tylko innymi i tak jak w przypadku Childa można powiedzieć, że był wyszczekany i był małym knypkiem, ale przynajmniej był w stanie walczyć z Bardockiem na w miarę równym poziomie. A Marszałek Czerwony nie jest w stanie tego robić, więc tutaj muszę po prostu mu za to odjąć. Fabuła, motywy, gość sobie jest i chce przejąć świat. Musimy to po prostu wziąć za coś pewnego. Idziemy dalej. Miejsce 4. Bio Broly. Wygląd nie daje 1, daje 1,5 ze względu na to, że sam pomysł, albo inaczej, bo pomysł to jest co innego. Sama wizja postaci, która jest jakimś klonem fabularnie trochę zahaczającym o broń biologiczną, jest czymś, co byłbym w stanie zrozumieć, gdyby realizacja była lepsza. Natomiast w przypadku Bio Broly'ego realizacja jest słaba. Fatalna, żeby nie powiedzieć. Charakter i motywy Bio Broly'ego, no przepraszam, mamy tutaj podobną sytuację co z Celem Maxem, to jest 1 tutaj i 1 tam, ale fabuła. Tutaj daję 3 punkty, ze względu na to, że jestem w stanie docenić, to jest średnia ocena, to jest więcej niż połowa, ale jestem w stanie docenić to, w jaki sposób pomysł na Bio Broly'ego powstał, bo mamy te próbki krwi, które były w okolicach tego lodowca, gdzie mieliśmy drugi film z Brolim. I ten szaman z wioski Natade przekazał te próbki krwi Jaguarowi, czyli temu filantropowi, który był w stanie dzięki temu DNA stworzyć klona. Podobna sytuacja trochę co z Celem Maxem, czyli fabularnie sam pomysł jest ok, tylko że Bio Broly na początku, mimo tego, że wyglądał jak prawdziwy Broly, szybko stał się trochę parodią Dragon Balla. Mamy tutaj znowu parodię Dragon Balla. No Dragon Ball ma chyba trochę taki zły rekord, że tak powiem, nomenklaturą bokserską, pięściarską. No ma zły rekord, jeśli chodzi o tworzenie takich kaiju. No chociaż nie wiem, czy Bio Broly zalicza się do kategorii kaiju. Takich bezmózgich potworów, Cell Max, Hachiyak, Hirudegarn, Bio Broly to są postacie, które powiedzmy mają podobne cechy. W przypadku Bio Broly'ego fabularnie to było w miarę cwane, ale wykonanie po prostu leżało i kwiczało. Ale idziemy dalej. Miejsce 3 od końca i tutaj na obrazku jest jeden z tych braci pierdolec, ale wiadomo, że chodzi o 2, Abo i Kado. W zasadzie wrzuciłem wam tego ładniejszego, więc możecie mi dziękować, że nie musicie patrzeć na tego niebieskiego gościa z jednym kolcem na głowie. Chociaż ten czerwony ma też wary w stylu pana Popo, także to też nie jest najlepszy motyw, mój ulubiony motyw w Dragon Ballu, dlatego za wygląd daję 1 punkt.
Jeśli chodzi o charakter, podobna sytuacja co z Czerwonym, czyli postacie, które nie prezentują w zasadzie sobą nic, ale nawet jeśli można powiedzieć, że okej, troszeczkę tam gnoiły Tarbla, czyli brata Vegety, dlatego Tarbl przyleciał do Vegety po pomoc. Myśmy tego nie widzieli. No to są postacie, które w zasadzie nie miały nic do zaoferowania, nic ambitnego. To były postacie, które były autentycznymi workami do bicia. Wyobraźcie sobie, że jest ta impreza, gdzie tam, nie pamiętam nawet z jakiej okazji to była impreza, jakieś tam urodziny Herkulesa, czy coś w tym stylu. I nagle okazuje się, że bez jakiejś szczególnie skomplikowanej fabuły musimy sprawić, żeby nasi bohaterowie się z kimś bili. Więc oni nie mogą lecieć gdzieś, bo to zajmie za dużo czasu, tylko ktoś musi przylecieć do nas. I przyleciały takie worki do bicia. Żeby sobie Gotenks tam się z nimi pobił, żeby Goku mógł się tam z nimi pobić, żeby generalnie było tak, że ktoś przyleci, dostanie w pierdol i sobie pójdzie. I to jest właśnie Abo i Kado. Mimo wszystko ich motywy, to nie jest tak, że to jest absolutne dno, no bo oni sobie tam żyli jak typowi żołnierze armii Frizy, którzy tam sobie uprawiali samowolkę, więc fabularnie też to nie szoruje po dnie, ale w charakter i wygląd postaci dramat kompletny. Miejsce drugie od końca, czyli drugi najlepszy drugi najgorszy antagonista w historii. Moim zdaniem to jest Doltaki. 6 punktów w sumie. Wygląd i charakter. Ja nie muszę wam przypominać, co ta postać robiła i w jaki sposób wyglądała. Nie lubię oceniać kogoś tylko ze względu na to, jak wygląda. Są postacie, które wyglądają fatalnie, ale na przykład mają dobre serce. No nie wiem, na przykład Monaka, nie? Monaka wydaje mi się, że ma dobre serce. Jest gościem, który pracuje jako kurier. To zarabia uczciwie na chleb. Doltaki nie zarabia uczciwie na chleb, tylko był... Okej. Gdybym nie był na YouTubie, to powiedziałbym wprost, co myślę o tym gościu i ile lat powinien siedzieć w więzieniu. Gdybym był na Kiku na przykład. Swoją drogą, właśnie, dzisiaj dosłownie, to jest sytuacja, która wydarzyła się dzisiaj. Drobna dygresja, pozwólcie, że powiem wam to w 15 sekund. Mój Kik to już nie jest Adachowy, tylko Adacho, ze względu na to, że Kik zaproponował mi szybkie przejście na partnerstwo. Więc teraz mam partnera na Kiku i też zmienili mi nazwę kanału na taką, jaka ona powinna być. Także Kik, ukośnik, w zasadzie kik.com, Adacho, Adacho? Adachowy, nie Adachowy, Adacho. Może tam będziemy sobie streamować, może będzie tak, że jak na przykład będę robił jakieś live'y z gier albo z czegoś tam, to nie będę tego robił na YouTubie, tylko tam, bo tam można, powiedzmy, mieć większą swobodę i też można słuchać własnej muzyki. Zobaczymy, jak to będzie. Ewentualnie robiłbym tak, że streamowałbym tam, a potem zapisy wrzucałbym na swój kanał i wtedy wszyscy byliby chyba zadowoleni. Ale to jest inny temat. Fabuła i motywy. Motywy też nie są zbyt skomplikowane, bo Doltakiemu po prostu zależało na władzy, a tak naprawdę nawet nie był na szczycie tej hierarchii. Można powiedzieć, że tamta hierarchia na przełomie sagi Czarnogwiezdnych Smoczych Kul i sagi Baby'ego była bardzo skomplikowana, bo mieliśmy na początku braci Para, którzy przynieśli kulę do Muciego, który trzymał miecz, który był Mucim i jego władcą. Potem okazało się, że na górze nad tym wszystkim stoi Doltaki. Potem się okazało, że nad Doltakim stoi Dr. Mew, a potem się okazało, że doktora Mew stworzył Baby, który tak naprawdę stoi nad tym wszystkim. Więc hierarchia nieco bardziej skomplikowana nawet niż ta hierarchia bogów w Dragon Ballu Super. Ale fabularnie mamy tutaj po prostu ten ludizm. Dr. Mew stworzył tego luda, dał Doltakiemu tego luda, żeby zrobił tę religię, ludizm i tak sobie to po prostu tam działało. Mimo wszystko nie jestem chyba jedyną osobą, która może powiedzieć z czystym sercem, że nie porwało mnie to. Ale na miejscu pierwszym i być może powiecie, że jest to szpilka dodatkowa wbita w tę postać. Nie, przemyślałem sobie to. Najgorszym antagonistą w historii Dragon Balla jest Goma z Dragon Ball Daima. Jedyny antagonista, można powiedzieć, no jeśli miałbym wrzucić Kudu, no nie do końca bym tutaj ich uznał za antagonistów. Arinsu, nie, stwierdziłem, że Goma będzie jedyną osobą, którą wyszczególnię z Dragon Ball Daima. Wygląd Gomy 1. Charakter 1. Fabuła 1,5. Daję 1,5 ze względu na to, że plus w tej fabule jest taki, że jest jakkolwiek wytłumaczone, skąd się w ogóle Goma wziął i w jaki sposób przejął tron. Był on, powiedzmy, wicekrólem, takim przybocznym Dabury, ale jak Dabura przestał być królem, no to Goma stwierdził, że tron jest teraz jego. Tylko w takim razie, jeśli to jest w ten sposób fajnie wytłumaczone, to dlaczego jest tylko 1,5 punktu? Ponieważ fabularnie Goma zrobił więcej szkód niż pożytku. Po linii najmniejszego oporu został wytłumaczony, że no był sobie i teraz jest, nie? Był sobie drugim królem, teraz w zasadzie wicekrólem, teraz będzie królem, okej. Bierzemy to jako pewnik, ale
Okej, nie będę się odpalał po raz enty, ale wiecie jakie mam zarzuty do Gomy? On fabularnie nie miał prawa zostać głównym antagonistą i zepsuł znacznie więcej niż dodał do fabuły, więc za to tylko 1,5 punktu. Motywy, chciał rządzić. To jest też typowe, no nie? Chciał rządzić. Więc mamy tutaj po raz kolejny mało odkrywczy motyw. Myślę, że teraz mogłem zrobić top 15, chociaż jak sobie przypominam, kto był na miejscach 11-15, jakie tam były niektóre postacie, to stwierdziłem, że okej, może nie będę robił top 15, bo jak zobaczycie, kto tam się znalazł, to będzie to trochę kontrowersyjne, więc ustalmy, że top 10, a w zasadzie 10 najgorszych antagonistów, to jest moja zaktualizowana dziesiątka. Cała historia Dragon Balla, nie licząc jedynie Heroes, bo to jest powiedzmy taki mimo wszystko produkt poboczny, bym to tak nazwał. Myślę, że jak już jestem w gazie, to zaraz nagram wam 10 najlepszych antagonistów w historii Dragon Balla, oczywiście też biorąc pod uwagę filmy i Dragon Balla GT i tak dalej, i tak dalej. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, dajcie mi znać w komentarzu, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie i wasze przewidywania tyczące się tego, kto u mnie będzie w top 10. Powiem wam tylko tyle, ta topka różni się mocno od tego, jak wyglądała topka w 2021 roku, kiedy nagrywałem ranking antagonistów, ten taki na pół gwizdka. Dzięki, miłego dnia wam życzę. Teraz ja wam daję kciuka. Okej, niech będzie, daję wam kciuka. Dziana.